Na samą myśl o wejściu do lodowatej wody większość osób wykrzywi usta. Jednak nie od dzisiaj wiadomo, że hartowanie ciała poprzez kąpanie się w zimnej wodzie ma całą gamę zalet, bo wpływa pozytywnie nie tylko na układ odpornościowy i kondycję skóry. Jednakże wiele osób wciąż ma jedno ważne pytanie. Czy istnieją dowody naukowe na to, że morsowanie pomaga w kontrolowaniu wagi? Cześć, nazywam się Joel i w tym wideo postaram się odpowiedzieć na właśnie to pytanie. Dlatego oglądaj dalej i dowiedz się, czy morsowanie pomoże Ci schudnąć. Gotowa? No to zaczynamy. Pomysł, że ekspozycja na zimno pomaga schudnąć, nie jest czymś zupełnie nowym, bo istnieje od dziesięcioleci. Jedno z najwcześniejszych badań nad tym zjawiskiem zostało opublikowane w 1985 roku w Journal of Applied Physiology. Autorzy przyjrzeli się spalaniu kalorii i tłuszczu u mężczyzn, którzy kąpali się w chłodnej wodzie przez 2 godziny. Odkryli, że chłodna kąpiel przyspieszała spalanie tłuszczu, a mężczyźni używali również zmagazynowanych węglowodanów, aby uzyskać nadmiar energii, aby się ogrzać. To prawda, Twoje ciało spala więcej kalorii, gdy jest zimno, próbując wytworzyć ciepło, by utrzymać zdrową temperaturę wewnątrz organizmu. Gdy temperatura ciała nieznacznie spada, wchodzisz w fazę zwaną termogenezą bez dreszczy, podczas której zwiększasz spalanie kalorii. A gdy temperatura spadnie jeszcze bardziej, zaczniesz się trząść, generując ciepło, które również spala kalorie. Morsowanie może teoretycznie pomóc Ci schudnąć, bo oprócz zwiększania spalania kalorii, dreszcze powodują zmiany hormonalne, które wyzwalają produkcję brązowego tłuszczu. Tkanka tłuszczowa dzieli się na taką brunatną i białą. Brunatna tkanka tłuszczowa częściej występuje u osób szczupłych niż u osób z nadwagą i otyłością. Biała zaś magazynuje energię i jest to również rodzaj tłuszczu, który może dodawać centymetry do Twojej talii i ud. Brunatny tłuszcz, który znajduje się głównie w okolicy szyi i obojczyków, jest zwykle nieaktywny, gdy znajdujesz się w strefie komfortu cieplnego, co jest jednym z powodów, dla których rzadko jest wykrywany i dlaczego dawniej uważano, że jest nieistotny u dorosłych. A jak donosi badanie opublikowane w Cellular Metabolism z 2014 roku, w przeciwieństwie do normalnej tkanki tłuszczowej, która nie spala wielu kalorii w ciągu dnia, brunatny tłuszcz jest metabolicznie aktywny. Spala kalorie, aby wytworzyć ciepło, a zwiększenie poziomu brunatnego tłuszczu może pomóc w kontroli wagi poprzez zwiększenie spalania kalorii w ciągu dnia. Autorzy badania odkryli również, że dreszcze zwiększają poziom hormonu zwanego iryzyną, który wyzwala produkcję brunatnego tłuszczu w sposób podobny do ćwiczeń fizycznych. Chociaż wyniki badań metabolizmu komórkowego wskazują, że obniżenie temperatury ciała, np. przez branie zimnego prysznica, może pomóc w kontroli wagi, to mimo wszystko jest zbyt mało informacji, aby wiedzieć to tak na pewno. Jednym z największych problemów związanych z narażeniem się na niskie temperatury jest to, że powoduje to w jakiś sposób nasz głód. W jednym z badań zanurzenie mężczyzn w zimnej wodzie na 20 minut po biegu na bieżni doprowadziło do 20% wzrostu spożycia kalorii w porównaniu ze stanem kontrolnym. Próbki pobrane z krwi od uczestników badania pokazywały również, że zanurzenie w zimnej wodzie doprowadziło do zmian zarówno w poziomie leptyny, jak i greliny, czyli tak naprawdę 2 hormonów, które odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu naszego apetytu.
Mając na uwadze to, o czym opowiedziałem w tym wideo, przykro mi Cię rozczarować, ale wciąż najlepszym sposobem na utratę wagi jest staromodny sposób, który polega na jedzeniu mniej i poruszaniu się więcej. Konsekwentne spożywanie tygodniowo 3500 kilokalorii mniej niż spalasz pozwala Ci stracić pół kilograma tygodniowo, co pomoże Ci uzyskać długoterminowe rezultaty. Jednakże obniżenie temperatury w pomieszczeniu może dać Ci niewielką przewagę nad utratą wagi bez zmuszania się do brania zimnych kąpieli. Bo japońscy badacze odkryli, że 6 tygodni łagodnego narażenia na zimno, tam było 2 godziny dziennie w temperaturze 17 stopni Celsjusza, doprowadziło do utraty średnio nieco ponad pół kilograma tłuszczu. I jak widzisz, samo skręcenie kaloryfera w sypialni może znacznie zwiększyć wydatek energetyczny, jak donosi badanie metabolizmu komórkowego z 2014 roku. Co? No, tyle ode mnie. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i mam nadzieję, że w jakiś sposób Ci pomogłem zrozumieć ten temat. Daj mi znać w komentarzach pod spodem, czy morsujesz i jaki to ma wpływ u Ciebie na kontrolę wagi. A jeśli podoba Ci się to, co robię, upewnij się, że subskrybujesz ten kanał i aby wesprzeć moją pracę, możesz mi postawić kawę. Link do tego znajdziesz w opisie tego wideo. No i korzystając z okazji, dziękuję bardzo wszystkim wspierającym ten kanał, bo dzięki Wam mam motywację do publikowania tych trafnych, ciekawych treści. To co? No do następnego. Trzymaj się. Cześć!